Cześć siemano. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o leczeniu, a dokładnie o bonusie, jaki daje nam do leczenia Wheel of Destiny dla druida. Ponieważ o ile część perków ma podane oficjalnie statystyki, w opisie perka mamy napisane, ile dokładnie gdzieś tam bonusu dostajemy z danego perka, z danej właściwości koła, o tyle są perki, których nigdzie nie ma opisanych, ile dają nam dokładnie procent, czy ile liczbowo dają nam dodatkowego bonusu do leczenia. Oczywiście wiemy, że tutaj jak mamy w kole te kulki, to za każdą kulkę dostajemy jakąś tam ilość flat leczenia oraz flat damage'u, natomiast na tym nie będziemy się skupiać. Skupimy się na bonusie do Sio, czyli to są te dwa perki, oraz na bonusie do Gran Sio, czyli te dwa perki, oraz na bonusie do Mastersa, czyli tych dwóch perkach. Dodatkowo jeszcze sobie zahaczymy o Blessing of the Groove, ponieważ on też nam boostuje leczenie. Natomiast zanim przejdziemy sobie do konkretnych liczb i wyliczeń, jak to się mniej więcej kształtuje, to zacznijmy sobie od metodologii, w jakiej sprawdzaliśmy generalnie cały ten bonus, który daje nam koło. Otóż standardowo, jak za każdym razem, kiedy sprawdzamy sobie jakieś leczenie, no to poszliśmy sobie do króla w Thais, no i wiadomo, po napisaniu oczywistej komendy uderza nam za prawie całe HP, zostaje nam 1 HP. Był ze mną Leszek, czyli ponad 1500 Knight, więc trochę tego HP miał i miałem tak jakby gdzieś manekina do leczenia i testowania leczenia. Cały czas ustawiałem koło tak, oraz ekwipunek, aby zawsze mieć 140 Magic Level, tak aby Magic Level tak jakby nie wpływał tutaj na nasze wyliczenia, na nasze testy. Oraz oprócz tego zawsze starałem się mieć 3 te tutaj kulki, czyli potrójny bonus do flat leczenia dodany, tak aby to też tak jakby nie zakrzywiało nam wyników i statystyk. Czyli zawsze miałem tutaj flat healingu 13 dodane i tego się cały czas trzymałem, czyli 13 flat healingu, 140 Magic Level to były stałe, natomiast żonglowaliśmy sobie perkami. Jak widzicie, w tej chwili jest to tak jakby mam koło ustawione na ostatni etap testów, czyli kiedy sprawdzaliśmy sobie wzmocnionego podwójnie Siocha, czyli tak naprawdę drugi poziom Sio, ponieważ Sio wzmacnia się dopiero jeśli aktywujemy 2 perki, oraz drugi poziom Gran Siocha. Tu wystarcza jeden perk, bo już na pierwszym poziomie Gran Siocha dostajemy to wzmocnienie i do tego jeszcze Blessing of the Groove. To jest jakby trzeci model, który testowaliśmy. Drugi model, który testowaliśmy, było to wzmocnione Sio na drugim poziomie oraz do tego wzmocniony Gran Sioch. Mniej więcej wyglądało to tak. Jak widzicie, mam tutaj jednego Gran Siocha, bo to wystarcza. Drugi perk na Gran Sioch daje nam tylko zmniejszenie cooldownu, więc nie był on dla nas istotny w żaden sposób, jedynie ułatwiłby nam cały proces. Natomiast nie chciałem, żeby aktywował mi się Blessing of the Groove na tym etapie. No i tak jak widzicie, mam 2 perki do Sio, czyli mam zmniejszenie mana kosztu to jako pierwszy i jako drugi mam podniesienie healingu. I oprócz tego testowaliśmy jeszcze Mastersa, ponieważ też gdzieś jest to jakiś tam bonus do leczenia, no to w tym wypadku naprawdę na Mastersa zasadniczo możemy używać tego samego koła i chyba tak zresztą było, że miałem to mniej więcej w ten sposób ustawione, ponieważ drugi perk do Mastersa zwiększa nam jego obszar, więc nie ma to też wpływu na same liczby czy samą siłę leczenia, bardziej na wygodę na huncie.
Także tak mniej więcej to wyglądało, jeśli chodzi o ustawienia koła. Natomiast teraz przejdźmy sobie do cyferek. Mam nadzieję, że w miarę dobrze je widzicie. Może ja to jeszcze troszeczkę powiększę, żeby to było widać jeszcze lepiej. O, może w ten sposób. Powinno być ok. Dobra, mam nadzieję, że wszystko widać. Ewentualnie będziecie musieli sobie powiększyć ekran, żeby to było Wam łatwiej odczytać później. Dobrze, i tak jak widzicie, tutaj mam tabelę z wynikami leczenia. W każdym, tak jakby w każdej próbie statystycznej używaliśmy 20 razy sio oraz 5 razy gransio, no po prostu dlatego, że użycie 20 razy gransio to jest 20 minut tak jakby na jedną próbę i szkoda nam było czasu, więc gransiocha używaliśmy tylko gdzieś tam 5 razy, żeby jak najszybciej te statystyki zebrać i tak samo 20 razy Maseresa. I tutaj mamy, tak jak widzicie, wyniki, gdzie mieliśmy tylko 13 flat healingu, żadnego bonusowego perka. Myślę, że przy montażu wrzucę po prostu tutaj do tego koło gdzieś z boku, żebyście mieli tak jakby naocznione i jak to wyglądało. Co z tego wynikło? Średnie leczenie z sio to było jakieś 1777, z gransio 3700 i niecałe 1400 z Maseresa. Jeśli chodzi o wartości maksymalne i minimalne, no to myślę, że tutaj sobie do tego przejdziemy na końcu. I teraz przejdźmy sobie do drugiego etapu, czyli tutaj odpaliłem sobie bonus do wzmocnienie do Maseresa, wzmocnienie do gransio oraz wzmocnienie podwójne do sio, tak? Znaczy podwójne drugiego stopnia, tak? Bo pierwszy stopień nam zmniejsza ilość many, która jest potrzebna na sio, natomiast dopiero drugi stopień zwiększa nam siłę leczenia. No i tutaj średnia wyszła o te 60 mniej więcej, bo 1837. Na Gransiochu ta różnica jest dużo większa, bo to jest 4440 średnio, więc tu już jest spora różnica. No i na Maseresie jest, że tak powiem, nawet powiedzmy błąd statystyczny, minimalna różnica. Jak widzicie, tutaj sobie to poprzeliczałem już procentowo. Też policzyłem sobie sumę z tych wszystkich tak jakby użyć, ile to mniej więcej dało nam leczenia. Tu widzę, że mam błąd, bo mam o jedną próbę tak jakby więcej policzoną, więc jest to troszkę zakrzywione. Ok. I tak, jeśli chodzi o siocha, no to wzmocnienie sio na tym etapie zwiększyło leczenie średnio o 3,27%. I maksymalne siochy zwiększyły się o 5%, natomiast minimalne akurat tak się złożyło, że minimalny sioch siadł mniejszy o 2% niż bez wzmocnienia. No ale gdzieś tam to tylko tak jako ciekawostkę sobie postanowiłem Wam przedstawić. Interesuje nas przede wszystkim leczenie średnie, a to było 3,27% średnio mocniejsze niż bez wzmocnienia. Na 20 siochów myślę, że to jest tak w miarę już jakiś miarodajny wynik, że będzie to około tych 3%. Natomiast gransio już tutaj różnica była znacząca, bo wyszło nam średnio 16%. Co prawda próbka statystyczna nie jest duża, bo to tylko gdzieś tam 5 tych gran siochów, no natomiast tutaj widzimy, że 4000 prawie 900 to było maksymalne jakie siadło, a minimalne to było 3700, czyli minimalne było w zasadzie na poziomie średniego bez wzmocnienia, czyli wzmocnienie gransiocha daje naprawdę dużo i uważam, że warto tego jednego perka inwestować, zwłaszcza jeśli tego gransiocha na miejscówce używamy i dość często gdzieś tam rzucamy go na Knighta, bo się po prostu dusi, czyli jakieś lipki, czy tam przede wszystkim solwary, tego typu spoty. Natomiast na Maseresie, tak jak widzimy, to jest zaledwie, wzmocnienie Maseresa dało nam
zaledwie 1,39%, czyli tak szczerze powiedziawszy, gdyby nie to, że zwiększa się obszar dopiero na drugim perku Mastersa, to ten Masters nie jest za bardzo warty inwestycji, bo no 1,5% niecałe to wydaje mi się słabo troszeczkę. No i tak jak widzimy, że maksymalne siochy wzrosły o niecałe 2%, no minimalne siochy podniosły się o prawie 6% i gdzieś tutaj jest największa tak naprawdę różnica, no natomiast też mogła to być jakaś tam próba, po prostu w tej próbce 20 siochów mogło się akurat tak gdzieś po prostu ułożyć, że takie są te procenty, dlatego ja bym się tu raczej skupiał na tych wartościach średnich. Na niebiesko jest po prostu średnia, natomiast na czerwono to jest różnica jakby sumy leczenia, którą wykonaliśmy przy tych 20 próbach. I ostatnia próba, którą tutaj sobie sprawdziliśmy, no to jest właśnie wzmocnione SIO, czyli to, co mamy tutaj w kółku, plus jeszcze Blessing of the Groove, czyli to jest prawa górna odnoga kółka i jest to tylko na pierwszym poziomie, czyli w tym momencie Blessing of the Groove daje nam 6% w momencie, kiedy osoba leczona ma poniżej 60% HP, natomiast 12% jak dobrze pamiętam, jeśli osoba leczona ma poniżej 30% HP. 12, dobrze, razy 2 mam, dobrze pamiętałem. Czyli tutaj mamy tak jakby podwójny bonus, czyli mamy ten bonus z perka, do tego jeszcze mamy bonus z Blessing of the Groove, dodatkowe 6%. No i tutaj już te różnice są zauważalne, tylko ja tutaj w momencie, kiedy robiliśmy testy Blessing of the Groove, no to leczyliśmy Knighta, dopóki nie miał mniej więcej 60-70% HP, czyli ten Blessing of the Groove zawsze działał i kiedy Knight miał poniżej 30% HP, no to ten bonus to było aż 12%. Natomiast potem to się zmieniało w 6%, a gdy wygasał ten bonus, no to w zasadzie przestawaliśmy już leczyć i zaczynaliśmy od nowa. Znaczy znowu zbijaliśmy mu HP i leczyliśmy od nowa, więc te liczby są bardzo zawyżone i zresztą to widać tak naprawdę po tym, że średnio dało nam to 9,25% więcej w stosunku do tego, jak nie było żadnego bonusu. Czyli de facto to, co mamy tak naprawdę tutaj, niewiele tutaj podbiło, no bo 9,25 to jest mniej więcej pośrodku między tym bonusem te 12% do 30% HP, no i tym 6% do 60% HP i gdzieś tutaj się w środku łapnęliśmy. Także no ale faktem, że na miejscówkach, na których Knight cały czas się dusi, czyli gdzie no przede wszystkim jak mamy bardzo wysokiego Knighta, który jak sobie stoi na tam yellow HP permanentnie, no to nic mu się złego nie stanie, no to tutaj myślę, że Blessing of the Groove odda, bo te 10%, no wiadomo, to będzie troszkę mniej, bliżej powiedzmy 6%, bo jeśli będzie miał poniżej 60% HP, no to mamy 6% bonusu, plus ewentualnie jeśli faktycznie z tego siocha sobie dołożymy, to jeszcze coś nam to podbije, no to już to nam coś naprawdę fajnie podbije to leczonko, bo te w okolicach 10% już jest naprawdę dużo. No bo musimy pamiętać, że Blessing of the Groove nie działa, jeśli osoba leczona ma powyżej 60% HP, wtedy tego bonusu po prostu nie dostajemy, więc jeśli bijemy spoty, gdzie na przykład albo Knight ma na tyle mały level, czyli to gdzieś tam tyczy się mniejszych przedziałów levelowych, że dostaje bomby do powiedzmy poniżej pół HP i jak go wyleczymy, to już ma full HP, no to teoretycznie nadal to działa, tak?
na tych mniejszych levelach, no bo wtedy mamy większą szansę, że zawsze go wyleczymy do fulla. No natomiast jeśli gdzieś tam bijemy tak, że trzymamy tego Knighta w przedziale między 60 a 100% HP praktycznie cały czas i rzadko gdzieś tam to spada poniżej, no to po prostu ten Blessing of the Groove nam się nie opłaca, bo nie będzie nam się aktywował i nie ma sensu go używać. No i też widzimy tutaj, że podbił nam 20%, 20,5% około Grana, więc gdzieś tam 16 sam bonus Sio nam podbija, więc ten Blessing Grana tak naprawdę podbił no mniej więcej te 6%, tak typowo. Mimo że używałem za każdym razem Grana jako pierwszego, czyli teoretycznie powinien dostawać 12% bonusu do leczenia, a nie 6%. No to jakoś tak specjalnie tego tutaj nie widzę, nie odczuliśmy. No i niecałe 5% podbił nam Maseresa, więc tutaj też jakoś tak szału nie ma. Szczerze to jestem troszkę zawiedziony, no bo w najgorszym wypadku powinno to być 6% przy metodologii, którą zastosowaliśmy jakby. Natomiast wyszło tutaj nam to poniżej 5%. Dlaczego? Nie wiem, szczerze. Nie mam pojęcia, bo statystycznie minimum te 6% powinno nam tutaj wyjść. Natomiast tak się nie stało. Wyszło nam poniżej 5%, gdzie sam Blessing powinien nam dawać 12, 12, 12, potem 6, 6, 6, 6, 6, więc średnio około 9%, plus jeszcze bonus ten jeden z hakiem z Siocha, więc szczerze, dlaczego tak słabo się to na Maseresie skaluje? Nie wiem, aczkolwiek się domyślam. Tak czy owak, jeszcze wyciągając sobie z tego jakieś wnioski, ja porobiłem sobie jeszcze, że tak powiem, troszeczkę innych testów, też sobie próbowałem to zekstrapolować, że gdyby miał Blessing of the Groove nie na pierwszym poziomie, tylko na drugim i trzecim, jakie byłyby wyniki. Natomiast mogę wam tutaj to tylko pokazać tak z ciekawości, jako ciekawostkę. Nie ma sensu tego analizować, bo to jest tylko czysto tam teoretycznie sobie to zobaczyłem. Myślę, że najważniejszy to jest wniosek taki, że jeśli HP Knighta nie spada poniżej 60% raczej na huncie, myślę, że nie ma sensu w Blessing of the Groove inwestować w tą odnogę, bo po prostu nie będzie nam się ona i tak aktywować, więc to jest strata punktów i można je lepiej wykorzystać. I w takim momencie na pewno lepiej zainwestować już w to leczenie cały czas, które mamy wzmocnione, czyli w Siocha i w Gran Siocha, a przede wszystkim w Gran Siocha, no bo jeśli Knight raczej stoi cały czas powyżej 60% HP, to znaczy, że i tak spokojnie jesteśmy w stanie go wyleczyć. Natomiast jak przydarzy się, że dostanie jakąś niespodziewaną bułę, no to warto tego Gran Siocha mieć zboostowanego, żeby po prostu wyleczyć go jeszcze więcej z tego Grana w takiej kryzysowej, powiedzmy to, sytuacji, no bo sam bonus tylko i wyłącznie z pierwszego perka dającego nam Gran Siocha to jest 16% więcej średnio wyleczyłem. To jest naprawdę dużo i szczerze wzmocnienie Gran Siocha bardzo mnie zaskoczyło, natomiast wzmocnienie Siocha bardzo mnie rozczarowało, bo to tylko te 3,5%. Szczerze spodziewałem się więcej. Co więcej, dzisiaj wyszedł nam rozpoczął się test serwer Summer Update'u i o ile tam w leczeniu nic się nie zmieniło, to zmieniło się w damage'u. Jeśli chodzi o perki, się troszeczkę pozmienia, znaczy, jeśli mamy nowe bronie, no ale jeśli chcielibyście film również podobny do tego, natomiast na temat perków damage'owych, czyli tych, które zwiększają nam obrażenia z Terahura, czy z Frigohura, a czy może ewentualnie coś dla MS-a albo innej profesji, no to dajcie oczywiście znać w komentarzach, to postaram się też taki filmik przygotować, zebrać statystyki, gdzieś tam sobie to troszeczkę
poprzeliczać i potem sobie podsumujemy i wyciągniemy wnioski. Jeśli trochę tutaj zagmatwałem lub trochę jest ten film niezrozumiały, to też oczywiście dajcie znać w komentarzach o tym, żebym po prostu powiedzcie, co było nie tak, co mógłbym zrobić lepiej, żeby po prostu przy okazji kolejnego filmu, żeby mógł to poprawić i wyciągnąć wnioski i żeby po prostu też jakość tych filmów szła raczej w górę, a nie w dół. Oczywiście, jeśli nie subskrybujecie, no to kliknijcie subskrybuj, kliknijcie dzwonek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach oraz live streamach, na które serdecznie wieczorkami zapraszam. Jeśli się podobało, łapa w górę, no i cześć, trzymajcie się, do usłyszenia.